Do testów z Chin ściągnąłem Vivo X200 Pro, Xiaomi 15, ale też tego OnePlusa 13. Test Vivo jest już na kanale, jest fajny, ma świetne aparaty, ale nie zrobił na mnie większego wrażenia. Xiaomi musi jeszcze chwilę poczekać, ale z OnePlusem naprawdę się polubiłem. Na co dzień korzystam z Xiaomi 12X, no jakoś tak wyszło, że podoba mi się, że jest mały, zgrabny, a i tak zawsze mam obok jakiś drugi smartfon, no bo zawsze jest coś na testach, więc nie czułem potrzeby wymiany, jednak ostatnio bateria już nie domaga i w sumie tylko głównie z tego powodu zastanawiam się nad wymianą swojego daily. I już na wstępie Wam powiem, że właśnie tego OnePlusa wybrałem na pierwszą próbę. Co prawda jest on sporo większy od Xiaomi, no ale teraz dzięki tym małym ramkom też ta różnica nie jest aż taka wielka. Nie do końca mi się ten rozmiar podoba, ale też powoli się przyzwyczajam i doceniam większą powierzchnię. Nowy OnePlus waży około 210 gram, no i wykonanie jest bardzo dobre. Tył ja mam w wersji tej niebieskiej, jest on ze skóry wegańskiej, ale przeważnie czuć, że jest to tworzywo, a tutaj są one takie delikatne, jakby to był materiał. Żałuję tylko, że nie ma tu matowej ramki, tak jak w wersji czarnej, ale ja i tak raczej będę nosił go w etui. Ale właśnie ono jest silikonowe, ale też czuć lepszą jakość materiałów i dodatkowo wychodzi ponad ekran, chroniąc go przy upadkach. No bo wyświetlacz jest niby płaski, ale zaokrąglony z każdej strony, a etui jest tak wyprofilowane, że chroni go dookoła. Wyspa z aparatami odstaje i jest klasycznie dla OnePlusa przesunięta trochę w lewą stronę. Całość wygląda schludnie i elegancko. Co ważne, mamy tu w tym roku certyfikat IP69, więc urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenia w wodzie. No i są dwa wyróżniki, dioda podczerwieni do sterowania urządzeniami multimedialnymi na górze i suwak do przełączania się pomiędzy trybami na boku. Wyświetlacz przykątnej 6,82 cala to AMOLED LTPO ze zmienną częstotliwością odświeżania od 1 do 120 Hz. Oferuje rozdzielczość WQHD+, z wysoką gęstością 510 ppi. Producent deklaruje jasność szczytową 4500 nitów. Pewnie faktycznie jest trochę mniej, ale bez wątpienia jest to flagowy panel i nie ma się tu do czego przyczepić. Jest duży, jasny i ma świetne kolory. Dodatkowo ma ochronę oczu po zmroku. Dobrze, że zrezygnowano ze sporych zaobleń na bokach jak w poprzedniku. Chroni go szkło ochronne Gorilla Glass Victus 2, a pod ekranem mamy jeszcze genialny ultrasoniczny skaner linii papilarnych. Wystarczy go lekko musnąć, aby odblokować telefon. Nawet jak nie mamy idealnie czystego czy suchego palca, to radzi sobie z odblokowaniem bez większych problemów. W tym miejscu warto jeszcze pogadać o wibracjach. Zresztą już w OnePlus 12 były bardzo dobre, tak tutaj jest albo tak samo, albo jeszcze lepiej. Haptyka daje nam przyjemne sprzężenie zwrotne każdej wykonanej czynności. Do wyboru mamy wibracje energiczne i delikatne, a także możemy sterować poziomem ich intensywności. Wydajnościowo ten model napędza flagowa jednostka na rok 2025 od Qualcomm, czyli Snapdragon 8 Elite w połączeniu z pamięcią RAM LPDDR5X i pamięcią na dane UFS 4.0. Ja mam wariant 16×512. W Antutu udało mi się osiągnąć niespełna 2 700 000 punktów i przy pierwszym teście smartfon rozgrzał się do około 41-42 stopni. Drugi test to już wzrost temperatur do prawie 46 stopni na tyle obok aparatów, a trzeci odpalony test od razu po nich spowodował rozgrzanie do ponad 50 stopni. Tylko po pierwsze, ja mam wersję z wgranym Oxygen OS 15 w wersji przed premierą, bo jak inni testerzy stukają w cegłę i wyciągają swoje egzemplarze testowe, to ja już tego OnePlusa mam od miesiąca. Najpierw w wersji chińskiej z ColorOS, a jakoś od 2 tygodni go odblokowałem i wgrałem właśnie wersję Global. No a po drugie, w codziennym korzystaniu czy też graniu, nagrywaniu wideo takich temperatur nie udało mi się osiągnąć. Więc benchmark pokazuje, że tak samo jak i przy poprzednich flagowych jednostkach, odpowiednio je obciążając, da się rozgrzać te procesory do czerwoności. Na co dzień nowy Snapdragon 8 Lite jest bardzo wydajny i przy tym energooszczędny, ale o baterii za chwilę. W stres teście smartfon osiągnął 70% i wyniki widzicie właśnie na ekranie. Ja pewnie zaraz po premierze globalnej dostanę jeszcze aktualizacje, które będą wnosiły jakieś poprawki systemu. Nie znam jeszcze oficjalnych informacji na temat wsparcia aktualizacjami. Poprzednik miał 4 duże aktualizacje Android i 5 lat wsparcia łatek bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że tutaj będziemy mieli też co najmniej to samo.
A teraz czas na aparaty. I tutaj dla porównania mam Vivo X200 Pro, o którym wspomniałem na początku. No i powiedziałem, że nie zrobił on na mnie większego wrażenia pod względem całokształtu, co nie oznacza, że nie ma mocnych stron, no bo zdjęcia z Vivo są naprawdę dobre. A jak na tym tle wypada OnePlus 13? Mamy tutaj zestaw trzech aparatów o rozdzielczości 50 megapikseli na tylnej obudowie oraz 32 megapikselowy aparat do selfie na froncie. Przyjrzyjmy się im bliżej. To oczko główne robi największe wrażenie w całym zestawie. Sensor Sony Lithia T808 świetnie radzi sobie w różnych warunkach oświetleniowych. Zdjęcia charakteryzują się wysoką szczegółowością i dużym zakresem dynamicznym. Kolory są nieco bardziej podbite niż Vivo X200 Pro, co może się podobać szczególnie fanom mocniejszego kontrastu. Warto zauważyć, że przejścia tonalne między światłem a cieniem są płynne, co sprawia, że zdjęcia wyglądają bardziej profesjonalnie. W nocy aparat wspiera tryb nocny, który pozwala uzyskać jasne i szczegółowe zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Tak naprawdę jakość zdjęć pomiędzy Vivo i OnePlusem jest moim zdaniem naprawdę zbliżona. Szeroki kąt w OnePlus 13 to kolejny mocny punkt. Sensor Samsunga zapewnia spójne odzorowanie koloru w porównaniu do aparatu głównego, co jest dużym plusem. Zdjęcia szerokokątne są pełne detali, a deformacje na brzegach kadru są minimalne, co czyni go świetnym wyborem do fotografii krajobrazowej czy architektury. W porównaniu do Xiaomi 15, który w nocy przy szerokim kącie wypada słabiej, OnePlus 13 radzi sobie naprawdę nieźle, zachowując szczegóły i minimalizując szumy. Obiektyw tele w tym OnePlusie oferuje imponujące 120-krotne zbliżenie cyfrowe. W praktyce jednak przy maksymalnym zoomie jakość spada w porównaniu do Vivo X200 Pro, który w tej kategorii jest jednym z liderów. Jednak przy mniejszych zbliżeniach, np. 3 razy czy 6 razy, zdjęcia są ostre i pełne szczegółów. To także świetna opcja do portretów, bokeh jest naturalny, a obiekt w centrum kadru wyraźnie się wyróżnia. Zdjęcia makro również prezentują się dobrze, oddając detale z bliska bez większych problemów. Na froncie znajdziemy 32-megapikselowy aparat, który sprawdza się bardzo dobrze w codziennym użytkowaniu. W trybie portretowym poprawnie odcina postać od tła, a szczegółowość zdjęć stoi na wysokim poziomie. Kolory skóry wyglądają naturalnie, a zdjęcia są gotowe do publikacji bez większych poprawek. To solidny wybór dla fanów selfie i wideorozmów. Aparaty w OnePlus 13 to świetny zestaw, który zadowoli zarówno amatorów fotografii, jak i bardziej wymagających użytkowników. W porównaniu do Vivo X200 Pro OnePlus wypada bardzo dobrze. Mimo że Vivo ma bardziej naturalne kolory, to podbicie kontrastu w OnePlus może być bardziej atrakcyjne wizualnie dla niektórych użytkowników. Dla porównania jeszcze widzicie fotki z Xiaomi 15 oraz iPhone'a 16, które miałem pod ręką, więc mam nadzieję, że takie porównanie jest dla Was atrakcyjne. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie aparaty i który smartfon według Was robi najlepsze zdjęcia. Jeśli chodzi o wideo, no to mamy tutaj do wyboru Full HD i 4K 30 lub 60 klatek na sekundę. Jest też 8K i 30 klatek na sekundę. Ja tą próbkę nagrywam 4K i z 30. No oczywiście podczas nagrywania możemy włączać się na szeroki kąt. Możemy robić też tutaj zbliżenie i zbliżenie, zaraz zobaczymy, jest maksymalnie 18-krotne. Wrócimy do jedynki. Teraz jeszcze się przebiegnę, żebyście mogli zobaczyć, jak tutaj wypada ta stabilizacja standardowa, bo też jest tryb wzmocnionej stabilizacji. Teraz mamy ultra stabilizację, mamy delikatnego kropa. Teraz jeszcze też się przebiegnę. Widzicie, tutaj już obraz trochę mniej drga, ale tak delikatnie pływa. No i oczywiście mamy kamerkę do selfie. Tutaj możemy nagrywać w Full HD i w 4K w 30 lub 60 klatkach na sekundę. Jest ciemno, mamy sporo sztucznego oświetlenia, więc tak wypada ta jakość. Dajcie znać, jak oceniacie aparaty. Bateria tutaj to moim zdaniem sztos. Względem poprzednika urosła ona do 6000 mAh i w porównaniu do mojego Xiaomi 12X, który już nie dawał rady pełnego dnia, to tutaj jestem w stanie osiągnąć 2 pełne dni korzystania. SOT, jaki udało mi się osiągnąć w cyklu mieszanym z Wi-Fi, to nawet ponad 9 godzin, a w trybie, gdzie miałem głównie LTE, no to mamy jakieś 7 godzin, co też jest świetnym wynikiem. Ja kupując smartfon z Chin dostałem w zestawie 100W ładowarkę, raczej wersja europejska będzie jej pozbawiona, co niestety wynika z przepisów unijnych, które mówią o tym, aby nie umieszczać ładowarek w zestawie.
Od zera do pełna z tą ładowarką potrzeba około 30-35 minut. OnePlus 13 wspiera też ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W i ładowanie zwrotne 10 W. Pod względem audio głośniki stereo, które tu mamy, również wypadają dobrze. Mam obok iPhone'a 16 i powiem Wam, że chyba w końcu OnePlus dorównał flagowcom. Pixel 9 Pro XL grał również bardzo dobrze, a ten wcale nie jest gorszy. Czystość dźwięku, bas, wszystko jest na odpowiednim poziomie. Na koniec zostaje tylko jedna niewiadoma, czyli cena, bo przez to, że ściągnąłem sobie ten telefon na własną rękę i nagrywam go jeszcze przed oficjalną premierą, nie mam potwierdzenia, jaka będzie jego oficjalna cena w Polsce. W Chinach nowy model kosztuje około 300-400 zł więcej na premierę w porównaniu do poprzednika, więc jeżeli te informacje się potwierdzą i będą się zgadzały z tym u nas, to biorąc pod uwagę te aparaty, nowy procesor i całokształt poprawek, które zostały wprowadzone, sprawią, że w tym roku może to być znowu hit. Już zresztą pojawiają się pierwsze informacje na temat oferty w przedsprzedaży, gdzie na start mamy mieć OnePlus Watch 2 w zestawie za złotówkę, a strona Media Expert podaje, że wersja 16x512 będzie kosztowała 5299 zł, czyli jest 200 zł drożej, ale smartwatch jest o wartości 1000 zł. Moim zdaniem nieźle. A jeszcze lepiej wygląda sprawa zamawiania z Chin. Co najważniejsze, OnePlusa już da się odblokować i ja go testuję na globalnej wersji systemu. Czyli nie dość, że można go u nich kupić taniej niż raczej będzie u nas, to możemy mieć normalnie taki sam system i wszystko działa. Płatności, Android Auto, wszystkie sieci. Nie mam pewności co do eSIM, bo aktywizacja po globalnej premierze powinna dać możliwość aktywacji. Na razie jak klikam dodanie eSIM, to nic się nie dzieje. OnePlus 13 na Trading Shenzhen kosztuje aktualnie poniżej 3000 zł za tą najsłabszą wersję i uważam, że jest to świetna cena za to urządzenie. Wersja 16x512, którą mam ja, to niecałe 3500. Pod względem wydajności aparatów czy też ekranu to jest sztos i wydaje mi się, że będzie on znowu hitem także w naszym kraju. Na razie, tak jak mówiłem na wstępie, zostaje on ze mną na dłużej, więc jak pojawią się kolejne flagowce, to pewnie będę je pomiędzy sobą porównywał. A Wy, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to czekam na Wasze komentarze. Na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Dzięki za oglądanie i dzięki za 24 000 subskrypcji. Do następnego. Cześć!